Noc, prawie całkowita ciemność. Wyruszam na starą drogę samurajów. To szlak Nakasendo. Od 400 lat prowadził wojowników, posłańców szoguna i zwykłych wędrowców z Edo do Kyoto. Tu decydowały się losy, tu rodziły się legendy. Dziś idę nią sam, bez zbroi, bez miecza, za to z plecakiem, kamerą i moim namiotem. To podróż przez czas. Od wioski Tsumago, gdzie ulice wciąż pachną drewnem sprzed wieków, przez ukryte w górach świątynie, w których samuraje szukali ochrony bogów, aż po wodospady, wyglądające jak nie z tej bajki. To tylko 24 godziny. Ale 24 godziny, w których spróbuję odnaleźć echo dawnych wojowników i sprawdzić, czy duch tej drogi naprawdę jeszcze istnieje. To jest słynna droga samurajów. A ja nią idę. Solo. Solo po planecie. A to co to za miejsce? Otwarte. Jakieś tam kubki widzę. No podejdźmy. Miała być przygoda, a Polska to jest. Jestem w totalnej jakiejś dziurze. Jeszcze idę tak pod górę, że mi plecy odpadają. Nachylenie chyba ze 30 stopni. Szukam miejsca na namiot, ale nie ma nigdzie. Byłem w 4 hotelach. Wszystko zajęte. Nawet te drogie opcje. Dobrze, mam namiot. O, tu widać z daleka. Stamtąd gdzieś przyszedłem. Może mi się tu rozłoży. O, ale chyba mokro. Okrutnie mokro. Dobra, idziemy dalej. Doszedłem do jakiejś takiej chaty. Tak. To była jakaś sypialnia kiedyś, tea house. Dzisiaj tu sprzedają tylko mochi. Nie ma światła zupełnie, więc nic nie zobaczycie. Mogę jedynie mówić. Miałem tu jakieś domy. Z lewej strony. Nieźle się ta droga zaczęła. To jest ta stara droga Nakasendo. Tak, tutaj. Tędy. Tu szlak łączący Kyoto z Tokio, a ja zacząłem z grubej rury, czyli prosto z toru Suzuka na wieczorny spacer. No idę. Nie wiem, czy w ogóle coś słychać, widać, ale jest 22 dopiero. Tu życie wymarłem. Tam na dole jest gdzieś. Chyba jeden z nielicznych takich tutaj wędrowców jestem. Szedłem tam do tych wszystkich hoteli, to siedzieli sobie, gaworzyli, zagraniczni turyści, no ale nie było miejsca. Trudno, tak miało być. Ciepło jest, 10 stopni, może 12. Nie wieje, to najważniejsze. Drobną latarkę sobie włączę, żeby mnie coś nie rozjechało. Klimat jak z miasteczka Twin Peaks co najmniej. W Japonii możemy być dosłownie w szczerym polu. Ale jedno jest pewne. Z pragnienia nie umrzemy, chyba że nie mamy kasy. Maszyny vendingowe tu są na każdym kroku. Już tam jest ich 4 miliony. I tak zmierzam tą starą drogą samurajów. Z siatą z Biedry, z marketu. A już plecy siadają. Dzisiaj byłem w tylu miejscach, że głowa boli. Jechałem chyba jeszcze ze 6 godzin pociągami, różnymi łączonymi autobusami. I teraz zmierzam przez drogę samurajów. O, w sumie jest dopiero 22. Wałówkę mam, picie mam. Czym tu się przejmować, ciepło w miarę jest. Więc idziemy. Nic na pewno na mnie nie wyskoczy. Bo prędzej ja bym wyskoczył. Ale już czuję zmęczenie, słuchajcie. Wybija dzisiaj chyba 99 dzień w podróżach jestem. Podczas tripu trzeciego. No, mogę śmiało powiedzieć, czuję zmęczenie. Żeby czuć radość, potrzebne są te dłuższe przerwy takie, niż ciągle gonienie za jakimś pomysłem, za jakąś akcją i oczywiście upustem kreatywności, co wysysa energię, ale dla mnie to jest niezbędne do życia. Potrzebuję tego jak woda ryby, znaczy ryba wodę. Zmienię latarkę, żeby kogoś nie wystraszyć. Zaraz sprawdzimy. Tak, spali się z domu. Już mam z widy.
którą stronę popatrzeć. Cicho, cicho, głucho. Tak jest. Co ja mogę wam po japońsku powiedzieć? 1771 rok. Dobra, teraz tu czy tu? Idę jakimś mostem. Ło, ale wodospady. Ledwo ja widzę sam. Tu w sumie też mógłbym się rozbić. Ale idziemy kawałek wyżej, żeby trochę było bardziej sucho. Tu przy rzece będzie na pewno wilgotno. O, tu jest jakaś taka trawka. Nie wiem, czy mógłbym się komuś tu na przypale rozbić. A, chyba będzie dobrze. Tu jest skarpa. Tak, decyzja zapadła, tu się rozbijam. Nie ma tu nikogo, jakieś tylko drzewka są. No już jestem zmęczony, bo zamiast plecaka to spodnie rozpiąłem. No, jest miejsce na plecach. Mam nadzieję, że nie urażę nikogo, że to wisi na tym drzewku. Dobra, namiot stoi. W tych pięknych okolicznościach japońskich wbijamy i do spania. Jakby chciał zobaczyć ktoś, jak wygląda w moim tym. Sorry, że światełko, ale tu jest mata, śpiworek, czapeczka, plecak. Narzekałem trochę, że jest mało miejsca, ale zrobiłem inaczej. Głowę mam tam i tu mam nogi. Wszystko się mieści, torba, żarcie, plecak. Zamykam i nic nie mam w przeciągu. Trzeba się zamknąć i do spania. Nie robić hałasu. Nie chcemy, żeby nikt nas budził. Ani człowiek, ani zwierz. Jak ja se mam tym pojeść, kurwa? Że to jest 5 gram chyba. I tyle pieniędzy. 10 zł. Niezłe nawet. Trochę gumowate. Pamiętam takiego gościa, co robił gumę z grilla. No. I trochę podróż ostatnio. Tak zacząłem właśnie drogę samurajów. Po takim miażdżącym dniu. O, jak dobrze się położyć. O, odpoczynek dla kręgosłupa. Tak czy siak. Dzień dobry, dobranoc, cześć, cześć, cześć. Pozdrawiam. Stworzenie takiego filmu to jak praca całej ekipy filmowej. Tylko że tej ekipy nie ma. I wiecie co? Uwielbiam to robić. Ale nie ukrywam, że fajnie byłoby dorzucić do tego zespołu prawdziwego montażystę na start, żebym mógł tworzyć jeszcze lepsze filmy dla Was, szybciej, z większym rozmachem i przede wszystkim z odległych od cywilizacji miejsc. Więc jeśli podoba Ci się to, co robię, zapraszam do wsparcia rozwoju mojego kanału poprzez serwis patronite.pl/solo po planecie. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki za uwagę. No i co? Lecimy dalej z tą drogą samurajów. Nakasendo to jedna z 5 wielkich dróg Japonii epoki Edo. Łączyła Tokio, wtedy nazywane Edo, z dawną stolicą Kyoto. Trasa liczyła prawie 500 km i prowadziła przez góry, rzeki i dziesiątki małych wiosek. Szli nią samuraje, urzędnicy szoguna, kupcy, pielgrzymi i zwykli wędrowcy. Była świadkiem tysięcy historii, od wielkich decyzji politycznych po codzienne życie. Dziś to szlak turystyczny, ale kiedy stawia się tu kroki, czuć wciąż echo dawnych wędrowców. Idąc na Kasendo, można naprawdę poczuć, czym była Japonia sprzed kilku wieków. Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tego wspaniałego, kwietniowego poranka. Dzień dobry. Tak, wczoraj miałem niezłą przygodę, mianowicie zacząłem drogę samurajów od nocnego spaceru tutaj na tą miejscówkę. Śniadanka jeszcze nie jadłem, ale co mogę wczorajszym dniu powiedzieć, że był po prostu trochę szalony, jak zwykle. No i tutaj się rozłożyłem. Wzdłuż biegnie potok, tu jest nawet jakaś farma fotowoltaiczna i będziemy ruszać w tamtą stronę do góry. Ruszamy tym 16-kilometrowym odcinkiem. Czy zdążymy przed zmrokiem? Czy uda nam się rozłożyć namiot jeszcze za dnia? Znaleźć jakąś dobrą miejscówkę? Nie wiem. Szczerze powiem, wątpię, pomimo że to nie jest duży odcinek, ale wiem, że będą na pewno wspaniałe okoliczności, żeby robić różne foty, zdjęcia, zatrzymać się trochę na chwilę refleksji, pokontemplować w tym pięknym otoczeniu. Zaczynamy tą drogę, fragment tej drogi, ponieważ kiedyś ta droga z Kyoto do Tokio liczyła 540 km. Było to zapoczątkowali to w epoce Edo w XVII wieku. Była używana przez blisko 300 lat.
My idziemy tylko fragmentem tej drogi. Zapraszam. Na Kasendo. Bambus w Japonii to coś więcej niż roślina. To symbol siły i pokory jednocześnie. To one uczyły samurajów, że można być i twardym, i elastycznym zarazem. W podróży czasem nie ma co się usztywniać. Lepiej dać się ponieść i wrócić później na swoje miejsce, jak bambus po wichurze. A tak wyglądają moje okulary po przejściach wczorajszych, kiedy ta torba mi spadła na ziemię, a okulary były z boku. Pęknęły. Niestety moje ulubione okulary, ale powiem szczerze, daje to takie wrażenie, jakbym miał na obu oczach okulary. O, dobrze się zaczyna dzień. Jednooki bandyta, jednooki samuraj. To kolejny taki mit, który miałem w głowie, że ludzie w Japonii są bardzo ciężko pracujący. Nie zabieram im tego oczywiście, ale miałem w głowie tak jakby, że są na super obrotach i trochę jak ludzie roboty. Oczywiście w dużym mieście widać, jaki ten pęd jest. Wczoraj na pociąg nie zdążyłem nawet zjeść, bo po prostu był to po pierwsze ostatni pociąg. Miałem 20 minut, żeby kupić sobie jakąś jeszcze kanapkę, coś do picia. Wskoczyłem do pociągu, ale ten flow ludzi, pomimo że była to tylko Nagoya, tylko ja. To nie była Osaka, to nie było Tokio. Po prostu szedłem jak trochę taki na spowolnionych obrotach, pomimo że się spieszyłem. Tak wszyscy pędzą w tych miastach. Na wsi jest to lepiej rozwiązane. Ludzie bardziej żyją w zgodzie z naturą i się tak nie spieszą. Ale to nie tylko w Japonii, to wszędzie. Nieważne gdzie pojadę, to jest tak samo. Im starszy jestem, tym bliżej mi właśnie do tego. Nie ma gdzie się spieszyć. To jest tylko taka iluzja głowy, że coś ucieka, że coś mogło się zrobić wcześniej, lepiej. Ależ ile ja na to czasu straciłem, na takie myślenie, zamiast po prostu wziąć i działać. Kamieniami, o, w klimacie XVII wieku. Na większości odcinków idę zupełnie sam i wraca do mnie pytanie z dzieciństwa. Gdybym mógł spełnić tylko jedno życzenie, co by to było? Ja wtedy odpowiedziałem sobie kapsuła do teleportacji w czasie. I w sumie nic się z tego marzenia nie zmieniło. Bo aż chciałoby się przenieść 3-4 wieki wstecz i zobaczyć, kto wtedy dreptał tą drogą. Samuraj w pełnej zbroi, kupiec z osiołkiem, a może zmęczony podróżnik taki jak ja? A wy? Jakie macie to jedno, jedyne życzenie? Napiszcie w komentarzach, może niektóre będą lepsze niż moja kapsuła. A to co to za miejsce? Otwarte. Jakieś tam kubki widzę. No podejdźmy. Ktoś tu mieszka. Chyba. Nie da się otworzyć. Nie mogę się z plecakiem zmieścić. Dobra. Hello? Ale pusto. Ktoś kiedyś gotował. Zastawa jest. Tylnie drzwi. Tu jest kuchnia. Zobaczcie. Spiżarka. Ale co chwilę mam jakiś urbex. Ta podłoga trochę czeszczy. A to co? Robale chyba były.
Lodówka. Kuchnia tu jakaś była. Restauracja na pewno. Trzeba uważać, żeby tu nie wpaść. Trochę szkła jest. Nie wiem, co tutaj. Podkręćcie światło. Na maksa. Bardziej się nie da. Sufit się wali. To się nam na łeb nie zwaliło. Tu jakieś figurki. Ktoś się uczy. Ale faza. Co tu my mamy? Ta podłoga czyszczy za bardzo. Nie będę wchodził. Mamy pałeczki. Tak jakby zostawione było kilka lat temu. Kaseta magnetofonowa do czyszczenia głowicy. Co my tu mamy? O, sprzęt wideo. Sprzęt audio. I gramofon. Ale faza. To by było na pewno dla kogoś coś warte. Co to za firma? Wiktor. Kurde, można sobie za darmo wziąć chyba. Tak. Wiktor. Cały zestaw Wiktora. Garnki. To do palenia kadzideł, ten z popiołem. Gdzie tam ktoś? Kogoś nie wystraszył, ale ta podłoga tak skrzypi, że spadamy stąd. Spadamy, żeby nie spaść. Tutaj już jest kamień. Dobra. Wyłazimy. Tu trzeba się przycisnąć, bo te drzwi się nie otwierają. Dobra. Weszliśmy. Co chwilę jakiś opuszczony budynek podczas tej mojej japońskiej podróży. Ale Japonia się zmaga właśnie z takim wymieraniem małych miasteczek. Nie tylko Japonia. Północna Hiszpania też. Niektóre fragmenty we Włoszech. Kiedy podjąłem decyzję, że przylatuję do Japonii, od razu wiedziałem, że potrzebuję namiot, buty, śpiwór, karimatę. No i był pewien dysonans i moje zastanowienie, jak tu zaoszczędzić. No i kupiłem sobie takie buty, nie będę nazwy wymieniał. Znana bardzo marka. Za $100, bo chciałem przeoszczędzić, chociaż wiem, mam dużo butów górskich, nie ma co na butach oszczędzać. Lepiej trzeba było dołożyć jeszcze $100 i bym miał buty na lata. A tak to się cały czas rozwiązują. To po pierwsze. Drugie, się noga okropnie poci. Średnio są takie wygodne. Nie oszczędzajcie na butach. Mamy tutaj ukazaną całą drogę, wszystkie odcinki pomiędzy Kyoto a Tokio. Po japońsku nie mówię, ale widzę po mapie skąd dokąd. Domyślam się, że na pewno prowadziła jakimiś dolinami, żeby ominąć góry, żeby było łatwiej. Jak przeczytałem, że ta droga ma około 540 km, to tak się zastanowiłem, że troszeczkę chyba za dużo, ale teraz już rozumiem, bo jest tak po takiej paraboli. A w linii prostej na pewno jest krócej. Tutaj też jak te drogi budowali, jakie są szerokości i co jaki czas wstawiali jakby taką warstwę innych kamieni, które pewnie powodują, że ta droga się nie rozjeżdżała. Ciekawe. 証拠には暗中飛躍の心理がある。ほら誰かさんが誰かさんが誰かさんが忍び足。一触触発命拾い過言無用の掟事。でも誰かさんが誰かさんが誰かさんが右打ちを。 Nie wiem, czy wiecie, ale akurat maszeruję w początkowej fazie sakury, czyli czasie, kiedy kwitną wiśnie. Tak to się po japońsku nazywa, sakura. O, brakuje mi maszyn vendingowych do jakiegoś dopału kawowego. I tak to pięknie wygląda i za kilka dni będzie wyszczał tych fantastycznych kwiatów.
Kręciła. Kręciła. Jest napis uwaga niedźwiedzie, z tego co mogę tutaj zrozumieć po japońsku. Jedyne niedźwiedzie, których się należy obawiać, chociaż wszystkie się trzeba obawiać, ale te, które tutaj występują w środkowej części wyspy Honshu, są kompletnie nieagresywne wobec ludzi, no ale nie ma co niedźwiedzia rozjuszać. Bardziej się sprawa komplikuje, jak udamy się na północ do Sapporo, do Hokkaido. Nie wiem, tu mam jakieś brudy chyba. I love Japan! Ajajaj! Obrotkę może sobie tu ogarnę, bo nie miałem lusterka rano. Coś by się tu przydało przyciąć. Tak wygląda sprawa podróżnika. Drugi raz w historii spadł mi dron o to drzewo, które tam mijamy i nie wyglądało to dobrze, bo silniki dalej pracowały, obracały. Nie mogłem do niego podejść, jedno ramię było wygięte i kamerka nawet na gimbalu była tak przesunięta. Udało mi się palec tam wcisnąć, wyłączyłem silnik. Pierwsza myśl, no, straciłem drona, tak, te okulary na resztę tej wyprawy. Ale spokojnie, wymieniłem jedną łopatkę skrzydła, bo się złamała. Uruchomiłem drona jeszcze raz. Działa. Także nigdy nie ufaj maszynie. Chyba że jest to pralka. Ale to też na jednym programie najlepiej działać. W Japonii to nawet się guzika nie naciska. Wrzuca się w pralni pieniądze, zamyka się pokrywę i trwa pranie około pół godziny, 40 minut. Wiem, że to takie półprzymusowe te pralki. I suszenie tak samo, 10-12 albo wielokrotność tych 10-12 minut, w zależności od miejsca. Ja pranie swoje całkowicie robię w godzinę, wyprane, wysuszone, pachnące. Jest tu nawet jakiś autobus lokalny. O, proszę, jak często jeździ. 9:48, 12:53. W weekendy w ogóle nie jeździ. Tu raz dziennie. Kręciła. Podczas spędzania niedzieli wielkanocnej z Kosuke przechodziliśmy przez pewien park. I w tym parku taki był intensywny zapach i powiedziałem do Kosuke, ale ktoś coś fajnego gotuje, na pewno smaczne, bo takie zapachy. On uśmiechnął się i powiedział, że to nikt nic nie gotuje. To jest taki zapach rozgrzanej ziemi. Ciężko mi to opisać, ale mi to pachniało jedzeniem. I tutaj jak przechodzę przez te okoliczne malutkie pólka uprawne, o tak bym to nazwał, też się ta woń wydobywa. Pomieszana jeszcze z tym lasem. Ja się pytam, gdzie są jakieś maszyny vendingowe, bo usycham. A tu co jest? Nawet się nie pytam, czy wchodzimy. Na trasie Nakasendo trafiłem do Suwa Shrine. To miejsce, gdzie samuraje zatrzymywali się, żeby prosić bogów o trochę szczęścia. I najlepiej, żeby wrócić z misji w jednym kawałku. No bo wiecie, nawet największy wojownik wolał mieć za plecami boskie wsparcie. Ja też się zatrzymałem na chwilę. Nie wiem, czy to coś da, ale jeśli w kolejnym odcinku zobaczycie, że przeżyłem, to znaczy, że działa. Rozumiem, że przez ten przesmyk trzeba iść na wprost. Kierowcy tu właśnie w Japonii mają taką procedurę, że nawet jak ruszają, nawet tramwajem czy pociągiem, to na koniec pokazują, bo oni wszystko tak palcami pokazują, każdy przycisk, tak jakby sprawdzają poprzez pokazywanie, czy wszystko włączyli, no wszystko zadbali i na końcu jest taki ruch palcem na wprost. Tak jakby miał pociąg gdzie jechać. W bok? Pranie to jedna z tych rzeczy, które na nas zawsze czeka w domu. Może nie być to bliska osoba, może to nie być zwierzak, cokolwiek, ale pranie zawsze czeka. O, żonkile.
Ulubione kwiaty mojej babci. Japonia jeden z nielicznych krajów, w których nie widziałem maszyny Zingera do szycia. Bo prawie we wszystkich krajach gdzieś w którymś momencie ona pokazywała się moim oczom. A moja babcia miała taką maszynę i często nią wspominam, patrzę się do góry. Warto pamiętać takie rzeczy. Dochodzimy do miejscowości Magome. To tutaj jest taki start tego najsłynniejszego odcinka tego szlaku, którym zmierzamy, szlaku samurajów. I spodziewam się, zresztą już widzę na horyzoncie, i będzie więcej turystów na pewno. Wraczamy na ten bardzo popularny odcinek. Zostało jeszcze 9 km. Godzina 12:30, 6 godzin do zachodu. Powinienem mniej więcej gdzieś zdążyć na spokojnie. Palenisko, czajnik do herbaty, ale tu pachnie drewnem. Tutaj młyn mielił zboże. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam, słuchajcie. Przed chwilą, może pół godziny temu mówiłem, że nie ma znaku od babci. Maszyny Zingera. Tu jest wprawdzie maszyna Brother, ale to jest ten sam typ. Aż mam ciarki na plecach. Aż mam ciarki. Słuchajcie, mam ciarki na plecach. Nie wiem, już 3 razy to powiedziałem, że mam ciarki na plecach. Dzięki, babciu, że mnie gdzieś tam pozdrawiasz z góry. Grób Shimazakiego Tosona. Idziemy. Droga samurajów, ale ten odcinek ściśle komercyjny. Tutaj nie ma nikogo, nawet pan się na mnie patrzy, co ja robię. Kotek tylko tu siedzi. O, ruszył się właśnie z drogi. Kici, kici, kici. Na kolejnym etapie drogi Nakasendo trafiłem na cmentarz, gdzie spoczywa Shimazaki Toson, czyli pisarz, który ponad 100 lat temu opisywał życie w tych okolicach. Dzisiaj ja idę jego śladami, tylko zamiast pióra mam kamerę. On pisał powieści, ja robię vlogi. Ciekawe, co ludzie za 100 lat powiedzą o moich filmach na YouTubie. Może, to ten starożytny twórca z internetu. A może po prostu, tak jak dzisiaj Toson, ktoś się przy nich na chwilę zatrzyma i pomyśli o naszej przeszłości. To chyba jest tu. Wracamy na główną drogę. Urzeka ta Japonia klasą, stylem, spokojem i szacunkiem do drugiego człowieka. Przede wszystkim. I do natury. Tu wszędzie zasada obowiązuje taka jak u nas w górach, czyli przyniosłeś śmieci, weź ze sobą. To tutaj obowiązuje w całym kraju. Sporadycznie można gdzieś znaleźć jakiś kosz. Najczęściej na parkingach. Coś dla mojej córeczki, bo ją nazywam odkąd się urodziła żabką. Tu jest cały zestaw żaba dla ciebie. Zmieściłoby ci się to na biurku? Ciekaw jestem. Ja jestem oczarowany. To wszystko sklepy, restauracje, kawiarnie, lodziarnie. Ale w budynkach, jakich to się znajduje, nie mam słów, żeby to opisać. To na pewno jest restauracja petarda. Najczęściej restauracje są otwarte na porę lunchu, o 14 się zamykają. I później się otwierają od 17:30, 18:30. I też poza dużymi miastami trzeba uważać, bo o 21 można się naciąć i zostać bez kolacji. Weszliśmy teraz taką
część trochę bardziej zaciemnioną, delikatnie można powiedzieć mroczną w porównaniu do tego terenu, który przed chwilą przemierzaliśmy. Dead end. Aha, czyli tutaj koniec trasy. Kilka osób na trasie, reszta przyjechała tylko zobaczyć tą wioskę, Magomę. Po drodze mijam wiszące dzwonki raz po raz. Ludzie podchodzą, dzwonią, klaszczą 2 razy i kłaniają się. Brzmi jak zestaw instrukcji obsługi, ale to wcale nie jest przypadkowe. Dzwonienie ma odgonić złe duchy i zwrócić uwagę bogów. Klaśnięcia oznaczają za to: hej, to ja, a ukłon to już pełen szacunek. Ja też spróbowałem i przyznam, że fajnie tak symbolicznie zalogować się do świata duchów. Może to taki japoński odpowiednik przybijania piątki z wszechświatem? Jest już późne popołudnie. Od rana idę szlakiem i jeszcze nic nie jadłem. Głód zaczyna lekko ściskać żołądek, ale w podróży to dla mnie nic nowego. Często omijam porę obiadową, bo na pustym żołądku lepiej mi się po prostu pracuje. Łatwiej czuję drogę. Trafiam na niewielką restaurację, która od razu wygląda tak, jakby miała mnie nakarmić nie tylko jedzeniem, ale też jakąś ciekawą historią. Obsługa to cała rodzina na pokładzie. Jak tylko powiedziałem, że jestem z Polski, to zrobiło się naprawdę miło. Co ciekawe, w Japonii praktycznie każdy słyszał o Polsce. I zgadnijcie, kogo uważają za naszego najsłynniejszego rodaka. No dawajcie. Jan Paweł II? Lech Wałęsa? Robert Lewandowski? Haha, a nie. To Fryderyk Chopin. Serio, Chopin wygrywa z lewym. W końcu dostałem swój obiad. Był przepyszny i za jakieś około 25 zł. Do tego woda i zielona herbata gratis, a napiwków się nie zostawia. Bo to tak, jakby powiedzieć właścicielowi: ej, źle płacisz swoim ludziom. Więc tu po prostu jesz, dziękujesz i idziesz dalej. I muszę przyznać, że fajnie to działa. Bye bye. Thank you so much. Sayonara. ありがとう。 O, a co to za ciekawe miejsce? Otwarte jest w ogóle? Jak nazwa wskazuje, to ogród Owakiego. I to było jak wejście do Alicji w Krainie Czarów. Kręte ścieżki, dziwne dekoracje, rośliny poukładane tak, że człowiek się zastanawia, czy to ogród, czy to jakiś sen. Serio, facet, który to stworzył, musiał mieć wyobraźnię na pełnych obrotach. Co to za miejsce? W nocy to byłoby bardzo ciekawe do odwiedzenia Central Garden. Tutaj są różne jakieś dziwne rzeczy. To jest Silent Hill. Tu z tej strony narzędzia do mordowania. Nie wiem, czy tam ktoś mieszka w tym domu. Tabliczka oznajmiała, że można spokojnie kroczyć. Żonkile się pojawiły. Yes, you can. Wow. Przed chwilą zapytałem się sam siebie, czy tu możemy wejść. Mamy odpowiedź. Bambusowe chyba to są... Tak, termosy. Takie kubki raczej, nie termosy. Konnichiwa! Konnichiwa! I wiesz, co jest najlepsze? Przez chwilę mignął mi jakiś starszy pan. Pomyślałem, to chyba był właśnie Owaki. Tak jakby na sekundę sam autor książki wyszedł z ukrycia, żeby zobaczyć, kto przewraca kolejne strony jego ogrodu. Trochę creepy, ale trochę magicznie. Na pewno niezapomniane miejsce. Pan tu mieszka.
i tworzy. Co za niesamowite miejsce. Wow. Proszę nie przeszkadzać, czyli tam nie wchodzić. Okej. Mamy różne puszki, to nakrety pewnie. Po co ta drabina? No już wiem, żeby ptaszki dokarmić. Tak, tam sobie żyją. Szybkie orzeźwienie. Nic tak nie działa jak wsadzenie twarzy pod zimną wodę. Tak, muszę przyspieszyć, bo ostatnie 2 kilometry pokonałem przez 2 godziny. No i jeszcze jadłem, napchany jestem. Sorry, że tak oddycham, ale że pod górę to jeszcze mnie obiad ciśnie, znaczy torba mnie ciśnie. No ta fotograficzna. Co chciałem powiedzieć, tam w tej restauracji pani się zapytała, co ja mam w tym plecaku, że taki duży. A ja mówię, że mam tam mój mały dom, bo śpię pod namiotem i mam cały swój osprzęt. Ona, o, to bear. Czyli tu są niedźwiedzie w tych lasach. Więc raczej jak będę się gdzieś rozbijał, to w okolicy może czyjegoś domu. Trzeba przyspieszyć ze względu na zachód. Nie chcę być w takiej sytuacji jak wczoraj. Jak tu są niedźwiedzie, to może nawet kogoś zapytam, czy mogę na jego posesji się rozłożyć. Wtedy niedźwiedź nie powinien podejść, no i jedzenie zawiesić gdzieś na sznurku. Ci Amerykanie kłamali tam, bo to już 2 kilometry idę. Oni mówili, że już będzie tylko z górki. A ja cały czas pod górę idę. Cały czas pod górę. No nie. Najpiękniejszy samochód świata. Multipla. Wzorowana na delfinie. Ktoś widzi podobieństwa z delfinem? Co chwilę są takie znaki na niedźwiedzia, ale ja mam taką broń na niego. Miało działać. Pewnie jakby była konfrontacja z niedźwiedziem, to zanim bym zagwizdał. O, teraz już wiem. Tak to działa. To bym nie zjadł. Cukier wjechał, pięknie jest. Tarara. Teraz wycieczka przyspieszy. Czy zdążymy przed zmrokiem? Nie wiem. Czy zdążymy przed niedźwiedziem? Nie wiem. Czy zdążymy na kolację? Nie wiem. Ale mi bije. Zresztą można taki stan za darmo sobie wytworzyć. Tylko poprzez obcowanie z naturą można przydzwonić. Ring the bell hard against bears. Aha. Czyli rzeczywiście tu jest na niedźwiedzie. Walimy? Walimy. Just testing. Hi. I was just testing. Just in case. Yeah, and I got this also. Good job. Jakieś miejsce modlitwa albo cmentarz. Może tutaj zginęli jacyś samurajowie? O. Where are you from? Indonezja, Turkey, Sydney, Sweden, Kanada, Australia, Germany. Nie ma czerwonej, to zrobimy różową. Okej. Gdzie tu jest jakaś miejscówka, żeby się wcisnąć? Może tu. Pod Nową Zelandią. Pierwsza flaga Polski, która jest biało-różowa. Okej. Jest Polando. Tiri! Nieważne skąd jesteśmy, ważne skąd przybywamy. A jednak mamy tu przekierowanie i będziemy zmierzać w dół. Mam też koleżankę z Peru, Iwanę. I hope you don't mind I film you a little bit. Okay. No i kroczymy sobie razem, poglądając na niedźwiedzie. Look at this waterfall there. Przy wodospadzie zatrzymujemy się z Iwaną na chwilę. Ona pochodzi z Peru, ale też krąży po świecie tu i tam, tak jak ja. Swój na swojego zawsze trafi.
Za niedługo czeka mnie kolejna długa podróż. Tym razem zaczynam właśnie od Peru. Z Iwaną szliśmy razem kilka kilometrów, a ja zapytałem ją o to imię. No, dość nietypowe jak na Peru, nie sądzicie? Odpowiedziała, że jej tata był zafascynowany pewną sportsmenką w latach 80. i dlatego nazwał swoją córkę właśnie Iwana. I pomyślałem wtedy, jak drobne wybory rodziców potrafią naznaczyć całe życie dziecka. Imię staje się historią, którą nosiły zawsze ze sobą. Obmywam twarz w lodowatej wodzie z wodospadu. To trochę jak symbol. Zostawić za sobą przeszłość i ruszyć dalej. Tak jak samuraje na Nakasendo, tak ja wyruszam w swoją dalszą drogę. Alright, we stopped. This way, you think so? Sure? Yeah. It's that way, let's go. Yeah, that's a good shortcut. I like that. Company now. We just entered this part. Weszliśmy w tą stronę wioski jeszcze. Iwana kręci sobie relacje na Instagrama. Nie rozumie polskiego, ale story Instagram zrozumiała. You must see my Instagram. Sure. But I don't make post anymore because Why? because I work with that. Okay. I have my own company, but for my own now I am working also. But I only post stories because I don't know, it's like a hobby. But now I am traveling for my own. I'm working online and I just share my travel with my family and friends. So that's all. Yeah. It's like a hobby. I know exactly what you mean. And to make a really good stories, you need, in my opinion, maybe an hour. Yes. Powoli zbliżamy się do celu, zostało chyba około 2 km. Idzie się dobrze, rozmawia też bardzo dobrze. Docieramy z Iwaną do Tsumago, czyli wioski, która wygląda jak żywa pocztówka sprzed kilku stuleci. Drewniane domy, stare szyldy, zero kabli i neonów. Tylko czekać, aż za rogu wyjdzie jakiś samuraj i zapyta: Ej, co to za dziwny kijek masz w ręce, gościu? A to tylko statyw. To niesamowite, że ludzie tu nadal mieszkają. To nie skansen dla turystów, ale prawdziwa, działająca wioska. Wyobrażam sobie, jak 300 lat temu samuraj zatrzymywał się w tej samej gospodzie, żeby zjeść miskę ryżu i opowiedzieć, co go spotkało na drodze. A ja? Zamiast opowieści przy ognisku wrzucam to na YouTube. On miał katanę, ja mam kamerę. On miał kodeks Bushido, ja mam swoje własne zasady podróży. I wiecie co? Choć różni nas epoka, jedno jest takie samo. Droga. Oni szli swoją drogą, a ja idę moją. Solo. Solo po planecie. Yes, we made it. Good job. Yeah. I'm not tired. I can continue walking. all the way. But it's really beautiful here. Tak, ja jeszcze kilka słów na koniec, już gardło mnie tutaj przyciska, bo tyle z Iwaną rozmawialiśmy na różne tematy. Bateria padła, ale widocznie tak miało być. Co chciałem powiedzieć? My zmierzamy w tą samą stronę. Ja będę tam zmieniał jeszcze pociąg, żeby jutro jechać w stronę Lasu Samobójców. Jest godzina 17:20, więc zdążyliśmy godzinę przed zachodem, więc misja wykonana. Jeszcze z tą dziewczyną, aha, właśnie, już ona mówi, gdzie mam iść na parking. An hour before sunset. Yeah. That was my main goal, so yeah, it was great journey. Another great day in Japan. Arigato gozaimashita.